Siemanko, sobotni, już nie taki poranku. Krab, Tajlandia, dzień 20. Zdążyłem już w tym czasie sprawdzić dwie opcje zakwaterowania. To, co widzicie, to jest właśnie ta druga opcja zakwaterowania. Pierwszą też już widzieliście, to był ten Garden View Resort, czyli taki niemalże domek na drzewie. Tamto miejsce było na pewno bardziej charakterystyczne, takie zjawiskowe i bardziej było czuć tą Tajlandię. To miejsce natomiast jest na pewno bardziej wygodne. To są takie dość luksusowe domki. 200 zł za dobę, o ile się odpowiednio wcześniej zarezerwuje. Ja zarezerwowałem z miesięcznym wyprzedzeniem, więc tyle mnie to kosztowało. 200 zł za dwie osoby, niestety bez śniadania. A na szczęście jest to w bardzo cichej okolicy. Teraz akurat coś tam słychać na horyzoncie, coś chyba przepływa, ale jest to bardzo cicha okolica, jest to z dala od miejskiego zgiełku, jest tu daleko od głównej ulicy. My jesteśmy w zasadzie z 200 metrów od linii brzegu morza. No i jesteśmy w niedalekiej odległości od portu. I dlatego wybrałem tą miejscówkę, żeby być właśnie blisko portu, żeby to była taka baza wypadowa na Railay Beach lub na jakieś inne wspinaczkowe miejscówki. Miejsce fajne, ale strasznie dużo komarów tu jest. 30 sekund spacerkiem i prywatna plaża. No, do najładniejszych nie należy. Ciasna, ale własna. Codziennie rano wychodziłem w to miejsce, aby kąpać się w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Stąd nawet widać ten port, z którego dziś popłyniemy, bo dziś wyprowadzka. Dziś wyprowadzka z tamtego apartamentu, dziś wyprowadzka z Krabi. Płyniemy na wyspę. Płyniemy na pewną odludną wyspę. Nie taką całkiem odludną, ale zresztą zobaczycie. Ja też zobaczę, bo nie byłem tam jeszcze nigdy. Na Koh Onoi. Ale najpierw jeszcze rzucimy okiem na pokój od środka. Jakieś śniadanko, skuterek trzeba oddać, odebrać rzeczy z pralni, poczekać na Iwonkę, która pojechała część z tych rzeczy właśnie zrobić, podczas kiedy ja się pakowałem. No i takie właśnie plany. Dzisiejszy kolejny przygodowy, podróżniczo-turystyczny odcinek. Tu są liny i sprzęty wspinaczkowe już przygotowane do tego, aby mogły popłynąć razem z nami. A to jest yerba ze sklepu yerbanot.com, którą piję na czczo codziennie przez długi czas, przez wiele miesięcy. Lecimy na śniadanko. Sticky rice, czyli lepki ryż razem z smażonym w głębokim tłuszczu kurczakiem. You like? Better like soft boiled eggs. 5 days of boiled eggs already. How much? 20 baht. 20 baht? Really cheap. Czyli 2 zł za porcję. Pancake, czyli naleśnik bananowy. No i 5 gotowanych jajek na miękko. To wszystko w pięknych okolicznościach hotelu. Basen robi robotę wizualną, ale na wizualnej robocie się skończyło, bo no nawet nie sprawdzałem temperatury wody w tym basenie. Nie jestem fanem. No, także kończymy śniadanko i o 11, czyli za 20 minut, za 18 minut podjedzie po nas transport, aby zabrać nas do portu. Także cięcie. I will do it. ไม่ต้องเอาไม่ต้อง อยากเข็นอะไรไหมคะ ฮะ อยากเข็นเองก็ได้ค่ะ ไม่ได้ให้ไปเลย Wspólnie pchamy ten wózek. Tak to można podróżować, chociaż podróżowanie to za dużo powiedziane. To jest bardziej, to nie jest podróżowanie, to jest turystyka. Jedziemy na wyspę, która słynie z tego, że jest tam mało ludzi
i są tam niesamowite skały do wspinaczki Water Solo oraz do takiej innej wspinaczki z liną też. Także zostańcie do końca, subskrybujcie ten kanał, a dowiecie się, co jest na wyspie Koh Yao Noi. Te moje sandały są świetne, uwielbiam w nich chodzić, są bardzo wygodne. Kolor pozostawia sobie jeszcze trochę do życzenia, ale spokojnie, popracujemy nad tym. Tym bardziej, że mam fajny układ z firmą Ken Polska. Te miejsce to jest jednak totalnie inne miejsce niż myślałem. To nie jest ten port, obok którego mieszkaliśmy. To jest inny port. Zostaliśmy tu przywiezieni przez szofera, który jest w komplecie do biletu na ten rejs. Czyli myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu, ale nie wiem, co to za miejsce. Wypuściłem przed chwilą satelitę w postaci Iwonki, która włada tajskim, no i poleciała się tam czegoś dowiedzieć. What do you think? Now it's okay. Now it's okay because recording, yes? Nie wiem, Tajowie to oni, wiecie, wszystko na słodko muszą mieć. Gorzka yerba nie pasuje do Tajlandii. Dopłynęliśmy. No, trwało szybciej niż myślałem, 20 minut jakieś. Jesteśmy, Koh Yao Noi. Koh Yao Noi to jest ta wyspa, na którą właśnie przypłynęliśmy. To jest dość mała wyspa. Jej długość to jest 10 km, a jej szerokość w tym miejscu to są 4 km. My jesteśmy dokładnie w tym miejscu i za moment pojedziemy w to miejsce. Tu jest nasz hotel. Natomiast tu są takie najbardziej bajeczne miejscówki. Będziemy to sprawdzać w czasie następnych dni. No i jeszcze taka ciekawostka jest o tej wyspie, że około 4000 mieszkańców jest na tej wyspie. No i większość to muzułmanie. A skoro muzułmanie, to znaczy, że nie ma alkoholu w sklepach. Nie ma tu też jakichś głośnych imprez. No i nie ma wołowiny. Także spoko. Pasi. Tym bardziej, że my tu na Sylwestra zostajemy, więc będzie taki muzułmański Sylwester w tym roku. O, pani już po nas przyjechała. Pakujemy tam nasze rzeczy i jedziemy na hotel. ก็ย้ายไปที่อื่นทำงานที่อื่นแล้วก็บางทีก็ซื้อบ้านเลยซื้อบ้านที่นี่ Czas na pierwsze wrażenie z nowej chaty. Sypialnia, salonik, aneks kuchenny, sypialnia numer 2, toaleta numer 1, toaleta numer 2. Ogólnie spoko, ale takiego miejsca do montażu to nie widać tu za bardzo. Trzeba będzie coś zbudować. Tu jest jakieś takie małe ala biurko. Tu jest taki większy stół, więc może wniesiemy go do środka i zbudujemy na nim studio do montażu. Tak więc wprowadzamy się i widzimy się za jakiś czas. Jesteśmy właśnie na tyłach naszego domku i kauczukowce. Tu rosną gumowe drzewo, tu właśnie kapie guma. Tam jest cały las. Kiedyś cały ten teren był właśnie plantacją kauczuków, no ale część plantacji została wykoszona, aby wybudować domki na wynajem. Wiejskie klimaty,
tego co czytałem na necie, to ta wyspa to głównie właśnie rolnictwo, uprawa kauczukowca, hodowla ptaków jadalnych, gęsiorów, kur. No a i teraz też turystyka. A ta nasza chata, wam powiem, że to jest jakiś wypas. Do najtańszych to nie należy, bo 300 zł za dobę, za kilka osób. No my to w zasadzie mamy tylko dla siebie, dla mnie i dla Iwony. Tu jest jakieś 100 metrów bodajże. No i 300 zł za dobę. Jakby to wziąć tak, wiecie, na jedna klata, no to jest dość dużo te 300 zł, ale jak podzielić ten koszt na całą rodzinę, no to wcale nie jest tak dużo. Taki domek to jest tanio. Powiedziałbym, że to jest tanio. Wejdziemy jeszcze raz do środka, bo już się wstępnie rozpakowaliśmy. Tu się suszą uprzęże oraz buty po wczorajszych wspinaczkach. Udało się skołować taki większy stół, aby zbudować moje studio montażu. Sprawdziłem internet, jaki jest. No i jest całkiem spoko. 50 MB pobierania, około 30 przesyłania, także jest git. Teraz spróbujemy pożyczyć motorek i pojechać w miejsce, w którym dowiemy się czegoś na temat wspinaczki na okolicznych skałach. Do you know this one? No. Take one and smell it. What is this? They put in tom yum. A, tom yum. Yeah. Czyli to jest przyprawa do zupy tom yum. Okej, nice. A oto i nasz nowy skuterek. Trochę większy. Click 125 to jest. No jeździłem już na mocniejszym. Najmocniejszy, na jakim jeździłem, to był Click 160. To jest 125. Odpalamy i jadymy. Od razu jak wyruszyliśmy, to zaczął padać deszczyk. Rain, rain, go away. Come again another day. My chin wants to play. Rain, rain, O. go away. Do przejechania 12 minut. Może po drodze zahaczymy o jakieś jedzenie, bo my dziś tylko o jednym śniadanku. Na całej tej wyspie jest tylko jeden 7-Eleven. To ogólnie jest centrum. Sklepy z pamiątkami, różne ubranka, koszule, kapelusze. Jednak się okazało, że na tej muzułmańskiej wyspie można kupić alkohol. I tu jest taki sklep, w którym chyba jest sam alkohol. Sklep z alkoholem, chyba że to makieta, ale nie wydaje mi się. Boski smak kokosa. Tak smakuje raj. Tak wygląda raj. I to jest dobre. Ale wieści na temat wspinaczki nie są dobre. Właściwie to jak na razie są złe. Wiemy na razie dość mało. Ogólnie wspinaczka jakby umarła w tym miejscu. Wygląda na to, albowiem Park Narodowy zakazał jakiejkolwiek formy wspinaczki na tej wyspie. Kiedyś tu była Mekka. Było tu ludzie z Tonsai Beach, często przypływali na tą wyspę, aby się tu wspinać, ale to było kiedyś. Teraz to umarło. Odwiedziliśmy przed chwilą jeden sklepik, który był oznaczony jako wspinaczka skalna na Koya Onoi. Pojechaliśmy tam, a tam drzwi otwarte i nikogo na miejscu. Wyglądało trochę jak jakiś urbex.
Po prostu taki porzucony sklepik z zakurzonym szpejem, pokrytym warstwą pajęczyn. No dziwne to było bardzo, ale też jest jakiś promyk nadziei, bo dostaliśmy kontakt do jednego człowieka, który może mieć jakieś informacje na ten temat. Ogólnie ja wiem, gdzie tutaj są te ściany do wspinaczki, takiej normalnej z liną, ale boję się jakby tak zrobić to bez zapytania się, no bo nie wiadomo, kiedy były bolty wymieniane, czyli te uszka asekuracyjne. A jak wiadomo, w okolicach morza, w okolicach wielkiej wody, w okolicach tej zatoki tak samo może być szybsza korozja, a uszka asekuracyjne korodują w taki parszywy sposób, że na zewnątrz w ogóle nie widać problemu. Problem jest tylko w środku, no i taki nieświadomy wspinacz może się wpiąć do uszka asekuracyjnego i odpaść. Dlatego czekamy jeszcze na telefon właśnie od jednego człowieka, aby dowiedzieć się nieco więcej. Ogólnie przejechaliśmy tą wyspę, na razie bardzo mi się podoba, jest mało turystów, spokojnie, cicho. Tak jak widać, tu przypływy oraz odpływy na tej wyspie są bardzo zauważalne i teraz woda jest dopiero tam, kilkaset metrów dalej, a jak będzie przypływ, no to woda będzie tu, prawie tu, no bliziutko tu. Okolice tego portu mogą fajnie zobrazować, jak zmienia się tu krajobraz, kiedy jest woda, a kiedy nie ma wody. No teraz nie ma wody i jest sucho, a jak jest woda, to ona sięga aż tu, że można zwodować łódkę i sobie wskoczyć do łódki na wygodnego. Więc trzeba będzie to brać pod uwagę, jak będziemy chcieli wyruszyć na wspinaczki nad wodą, bo to jest głównym powodem, dlaczego tu przyjechałem. Tam te skały, które majaczą na tle, no to one mają właśnie dużo do zaoferowania w temacie wspinaczki water solo. No i będziemy to sprawdzać. Najpierw chciałbym kupić taką normalną wycieczkę w Łodzi, no i objechać te wyspy i zobaczyć, jak one wyglądają, a później już na własną rękę odwiedzać te miejsca, które mi się najbardziej spodobają. Taki jest plan, ale tą wycieczkę, żeby objechać te wyspy, to my dopiero jutro zrobimy. A teraz sobie czekamy na jakieś jedzonko. ขวดพลาสติก Kopku krab. Podano obiadek. Rybka gotowana. Do tego ryż. A u Iwonki jest jakaś taka sałatka warzywno-owocowa z kurczakiem. I coś mi się wydaje, że to będzie bardzo dobre. Dobre. Bardzo dobre. To jest tak dobre, że teraz to zjemy. Odpalamy kamerę dopiero jutro, jak będziemy wyruszać na tą wycieczkę, aby sprawdzić te okoliczne wyspy. No i jutro też pewnie będziemy mieli więcej informacji na temat wspinaczki. Także do jutra. English ใช่ไหม ไม่ค่ะ เอาพอละค่ะเท่าไหร่คะ Stacja paliw wygląda następująco. Siemanko, dzień kolejny. Zgodnie z planem wypłynęliśmy łodzią na zatokę Phang w poszukiwaniu przygód oraz ciekawych miejsc. Okazało się, że wypożyczenie takiej łodzi kosztuje 2,5 tysiąca tajskich batów, czyli nieco ponad 250 zł. Prywatna łódź. Mamy całą dla siebie. Możemy spędzać czas w środku. Na zewnątrz też mamy pościelone. W cenie jest 6 godzin pływania po zatoce. No i posiłek jest w cenie. Mamy ze sobą kurczaka z ryżem oraz gotowane jajka.
Także jest fajnie. Chociaż pogoda trochę nie dopisała, pada delikatny deszczyk i wieje wiatr, ale to nie szkodzi. Ta wyspa, która maleje tam za moimi plecami, to jest właśnie Koja Onoi i ta wyspa znajduje się w połowie drogi pomiędzy Phuket a Krabi. No i to jest taka baza wypadowa właśnie na te okoliczne wyspy. Kierujemy się w kierunku wyspy Koh Hong. To jest takie popularne miejsce, bo tam jest pewna zatoka i tam jest zawsze dużo ludzi, więc nie płyniemy tam. Pokazałem przed chwilą panu kapitanowi, które wyspy mnie interesują i on się bardzo zdziwił, że mnie interesują te wyspy, bo widocznie turyści tam nie pływają. Ale my tam płyniemy, bo tam są jakieś drogi water solo do obczajki, no więc płyniemy. Wow. Hangu Island za nami. To nie jest ta docelowa wyspa, chociaż tu też by można było pewnie coś powalczyć, ale nie będziemy przecierać szlaku i wymyślać tu nowych dróg water solo, bo nie wiadomo, czy łowcy ptasich gniazd nie mają tu swoich spotów. Także jedziemy już na wymyślone drogi. Tu jest Deepwater Solo w wykonaniu mistrzów wspinaczki. Patrz, co mapa tu płynie do tego. Look. Ta mała wyspa tu to jest Koh Bong Bong i właśnie tam płyniemy, zobaczyć, jak tam wyglądają te drogi. Ok, jesteśmy w miejscu, w którym są pierwsze drogi 6B i 6B+. Teraz jest już za późno na wspinaczkę, ponieważ jest coraz mniej wody. Przypływ był 3 godziny temu, więc teraz jest odpływ, więc dziś jedynie co, to sprawdzamy sobie miejscówki tylko. Wskoczę tu do wody i zobaczę, jak dno wygląda. Dobre wieści. Mimo tego, że już dawno po przypływie jest tak dużo wody, co najmniej 4 metry, na domiar dobrego dno jest piaszczyste, więc to jest dobre miejsce, żeby ewentualnie wpaść do wody z tych 12-14 metrów, a nie wiem dokładnie. Jesteśmy właśnie po drugiej stronie wyspy Koh Bong Bong i tu są kolejne drogi. Tam leci, tu jest 6A, 6B i 7B. To leci tam tym takim przewieszeniem i skok jest z 15 metrów. No już gołym okiem widać, że to jest trudniejsze od tej wcześniejszej ścianki, którą oglądałem. Ciekawe bardzo. Wskoczę do wody, zobaczyć, jak tu wygląda dno. No i tak wygląda dzisiejsza atrakcja, że my pływamy sobie, będziemy pływać od wyspy do wyspy, no i sprawdzać właśnie opcje na ewentualnego kolejnego Deepwater Solo tripa. Widzę, że pan kapitan jest bardzo otwarty na różne opcje, w ogóle nie kręci nosem, w ogóle go to nie zdziwiło, że chce się tu wspinać, więc spoko, dobrze trafiliśmy. O kurczę, tu jest głęboko, aż się normalnie zlękłem tej głębokości. Jest tak głęboko, że nawet nie widziałem dna. To znaczy, że bez problemu można skokać na kepa. Happy.
Tu na pokładzie nasz pan kapitan opiekuje się nami. I jeszcze mango do tego. ถ่ายมันเลย เอาไหมคะ เอาเลยครับ To jest absolutnie przepyszne. Soczyste, słodkie, orzeźwiające i chrupiące. Very good. Dzień dobry. Tamte skały na horyzoncie to jest Krabi, a to co staram się tutaj ująć na środku to jest North Wall, czyli ta północna ściana, na której się ostatnio wspinaliśmy. Plaża ukryta pomiędzy skałami, a na jednej z tych skał, dokładnie w tym miejscu, jest droga 6B, ale pan kapitan odradził wskakiwanie do wody w tym miejscu, bo jest tu dużo przypadkowych łodzi. No i tu jest ogólnie park narodowy, więc płyniemy dalej. Dotarliśmy do Banana Wall. Jesteśmy na tyłach Hong Island i tu jest Banana Wall 7B, 6B+, 12 metrów. Jest tutaj po tym przewieszce się idzie i skok jest tutaj z góry. Dzięki temu, że teraz sobie wszystko posprawdzam, no to w ramach następnego tripa zaplanujemy tak, żeby genau na przypływ tutaj przypłynąć, żeby można było się od razu wspinać, nie? Pięknie jest, ogólnie malowniczo bardzo. Lecimy. Bardzo głęboko i bardzo mi się podoba to miejsce. Myślę, że już więcej nie trzeba szukać. 2 porządne miejsca znalazłem, w które chciałbym wrócić. Więc teraz trzeba tylko się umówić na jakiś dzień, wybadać kiedy będzie przypływ, no i przypłynąć. Piknik. Ludzie od łodzi, od tych wycieczek w cenie tego tripa za te właśnie 2,5 tysiaka oferują także jedzonko i przygotowują dokładnie to, co chcesz. A ja chciałem dokładnie gotowanego kurczaka z ryżem, no i gotowane jajka plus warzywa. A Iwonka chciała jajecznicę i ryż, no i to wszystko dostaliśmy, także jest wspaniale. Sorry, że tak w kapeluszu, ale promienie UV nie dają żyć. Wspaniała możliwość spożywania posiłku na świeżym powietrzu. Jajka na śniadanie, jajka na obiad. Jajka są najlepsze. Gotowane marchewki. Tak to można robić content. Wróciliśmy właśnie na naszą wyspę Koh Noi i jedno jest pewne. W okolicach tej wyspy wystają wspaniałe skały, po których można się wspinać, a jak spadniesz, to nic się nie stanie, bo wpadniesz do wody. Pod warunkiem, że weźmiesz pod uwagę przypływy i odpływy i tak dalej, i tak dalej. Super, tak więc w kolejnym odcinku będzie bardziej tak o wspinaczce. I w kolejnym odcinku będziemy też mieli więcej informacji na temat wspinaczki z liną, bo tu też są poobijane skały, ale temat ogólnie jest jakby, może być ciężko z tą wspinaczką tu. W każdym bądź razie w tym odcinku to już wszystko. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.
Dobra.